Dzisiaj podzielę się z Wami moją subiektywną opinią o Triumphie Tigerze 900 Rally Pro po przejechaniu 13 000 km. Powiem, co mnie w nim zachwyciło, co mnie rozczarowało i czy nadal kupiłbym ten motocykl. Więc tak, jest to Tiger 900 Rally Pro z 2024 roku. Jest to model po liftingu, co widać zresztą po malowaniu. Oczywiście nie tylko malowanie się w nim zmieniło, ale kilka tam drobnych innych elementów. Dołożono wyświetlacz TFT z 1200, z Tigera 1200. Zmienione są troszeczkę przednie lampy, coś tam jest w zawieszeniu porobione. Ja nie jestem mechanikiem, ani nie jestem jakimś dziennikarzem, więc nie znam się z tym za dobrze, ale tyle co czytałem i tyle co widziałem na internecie. Główne zmiany to w silniku. Ten silnik po liftingu ma trochę więcej koni mechanicznych i wiem, że tam jakaś delikatna różnica zauważalna jest. Ja osobiście nie jeździłem tym modelem, tym poprzednim, więc nie wiem, ale z tego co widziałem tam na filmikach, na testach, co testowali dziennikarze, no to podobno różnica jakaś tam jest delikatna między tym silnikiem a tym wcześniejszym. Co tu jeszcze zmodyfikowali? Owiewkę, chociaż ja mam akurat nieoryginalną, o czym opowiem trochę później. Poza tym jest niewiele zmian. No wiadomo, malowanie, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo podobny, ten sam motocykl, tylko że po prostu lifting odświeżony, nie? Poprzedni motocykl, jakim jeździłem, było to Suzuki V-Strom 650. W sumie bardzo fajny motor. Silnik niezawodny, VK, ale ja mam 186 wzrostu, 100 kg wagi i troszeczkę był dla mnie za mały, więc zacząłem się rozglądać za czymś większym, czymś mocniejszym. I jeździłem w sumie kilkoma motocyklami, to znaczy brałem sobie na jazdy próbne, takimi jak KTM 890, 1290, jeździłem Desert X-em, Ducati, Husqvarną, Nordenem, GS-em również 1250 i Tigerem 1200. No i oczywiście Hondą Afriką Twin, no i tym. I po wszystkich za i przeciw, bo to brałem pod uwagę i cenę, wiadoma sprawa, i motocykl, który potrzebuję, który ja chcę, który dla mnie będzie najlepiej pasował. Zostało mu w mojej głowie w sumie dwa modele tylko do wyboru, czyli ten Tiger 900 lub Africa Twin. I muszę powiedzieć szczerze, że ta Africa Twin mi bardzo spasowała. Super mi się nią jeździło, super pozycja za kierownicą. I w sumie myślałem tylko między tymi dwoma modelami. Udało mi się tego znaleźć w sumie przypadkiem. Byłem w salonie Triumpha, oni również sprzedają takie małe 50, szukałem dla córki, żeby jej kupić. I spytałem, czy nie mają właśnie takie 900, może z jazdy próbnej jakiejś, albo tą wersję Aragon, która wcześniej była, żeby coś kupić w miarę świeżego, prawie nowego, ale troszeczkę taniej. I mi się udało, bo mi akurat facet w salonie powiedział, że dosłownie w ten dzień, co ja tam byłem, gość, który miał właśnie tego, który zamówił sobie wcześniej, przed premierą jeszcze, odebrał go, zrobił około 1000 km, przyjechał na pierwszy serwis do salonu i mówił, że wymienia na 1200, bo on jeździ dużo z żoną i stwierdził, że 1200 będzie lepszy. Racja, jeżdżąc we dwójkę to pewnie i lepszy, bo i mocniejszy silnik. I zostawił tego, miał przejechane 1000 km, zrobili mi dobry upust. Zostawiłem moje Suzuki tam u nich w rozliczeniu i w sumie przez przypadek wyjechałem nim z salonu, znaczy przez przypadek, no. Tak się ułożyło. Ja się ucieszyłem, bo to był model właśnie po liftingu. Z akcesoriów, które dobrałem sobie do niego, które nie były, że tak powiem, już w cenie tej wersji, bo to jest Rally Pro, to domówiłem te gmole górne i aluminiowe osłony na chłodnicę. Poza tym kilka rzeczy było kupione jeszcze przez poprzedniego właściciela, czyli ta szyba Pioiga.
i uchwyt do nawigacji Performers Duratech. Jeśli chodzi o tą wersję Rally Pro, ona naprawdę w tej wersji jest wyposażona bardzo dobrze. Już praktycznie wszystko jest tutaj, co Ci potrzeba. Bo ten model właśnie po liftingu ma 108 koni, 90 Nm. Ma ten właśnie wyświetlacz TFT 1200. Zawieszenie Showa przód-tył 240 mm przód, tył ma 230 mm. Ja sobie zerkam na telefon, bo żebym nie zapomniał, co miałem powiedzieć. Hamulce Brembo, bardzo dobre hamulce, coś pięknego, jednym paluszkiem obsługujesz. No chyba najlepsze na rynku, albo jedne z najlepszych na rynku. Koło 21 cali z przodu, 17 cali z tyłu. Regulowana wysokość siedzenia między 860 mm a 880 mm. Zbiornik 20 litrów. 6 trybów jazdy. Drogowy, na deszcz, sport, Rally Pro. No to są takie, jak już wjeżdżacie w teren, ale trzeba się zatrzymać, żeby je uruchomić. No i możecie sobie sami skonfigurować również tam ustawienia. Co ma? Łączność Bluetooth, można sobie połączyć telefon, super sprawa, można odbierać połączenia w czasie jazdy, telefon macie gdzieś schowany, nie wiem, w kurtce czy gdzieś, obojętnie gdzie, a odbieracie telefon, wszystko się wyświetla na TFT. Bardzo przydatna rzecz. Ładowanie USB-C, podgrzewane manetki, LEDowe oświetlenie, tak, handbary, podgrzewane manetki, podgrzewane fotele, przód i tył osobno. Tylko to jest w tej wersji Rally Pro. Swój fotel, podgrzewanie swojego fotela włączamy sobie tutaj na przyciskach na kierownicy. Tylny fotel jest pod fotelem, jest taki przełącznik dla pasażera. Co on tu ma jeszcze? System awaryjnego hamowania, czyli włączają się awaryjne, jak tam gdzieś mocno przyhamujecie. Quick shifter oczywiście, tempomat. Kierunkowskazy same się wyłączają, jak wychodzicie z zakrętu na prostą, to one się same wyłączą. Kontrola ciśnienia w oponach, przód i tył, wyświetlana na TFT. Co ma? Aha, ma jeszcze tak, centralną stopkę, też już w serii, w tej wersji. Do tego ma dolne gmole. Wyposażony jest według mnie we wszystko, co nam trzeba. Jedynie co dochodzi, to nie wiem, w tych większych modelach, takich jak 1200 czy w BMW, tym nowym, no to jakieś radary, przód, tył, ewentualnie jakieś czujniki w lusterkach, jak nadjeżdża samochód tam gdzieś z boku, czy coś inny pojazd. Ale poza tym naprawdę ma wszystko, co nam potrzeba. I dlatego między innymi się zdecydowałem na tego, bo w tej cenie, z tym wyposażeniem, no ciężko znaleźć cokolwiek innego. I ta Honda Africa Twin, która mi naprawdę pasowała, która mi się podobała, bardzo mi się podobała i super mi się nim jeździło, no jednak w tej wersji Adventure Sport, jeżeli się nie mylę, już teraz nie pamiętam, w tej wersji, wiecie, takiej bogatszej, no to po pierwsze musiałbym dołożyć dużo więcej do niej, jeżeli chodzi o cenę, dużo droższa, no i nie ma takiego wyposażenia jak ten Triumph. A ten Triumph mi się trafił, tak jak mówiłem, za dobrą cenę po liftingu, 2024 rok, czyli go kupiłem praktycznie zaraz po tym, jak on weszedł na rynek. On był po 2 miesiącach, ja go kupiłem w maju chyba, on nie wiem, w lutym była premiera, czy jakoś tak, 2024 roku. Także dlatego się zdecydowałem na niego. Co dobrałem, tak jak mówiłem przedtem, co dobrałem jeszcze do niego, to dobrałem sobie właśnie te górne gmole, osłony aluminiowe na chłodnicę, kufry miałem jeszcze z Suzuki, mi zostały. Są to kufry Kappa, Givi, nie wiem jak to się mówi, w każdym razie to są te same. I dokupiłem tylko uchwyty do niego, znaczy stelaże, bo kufry mi zostały z Suzuki, więc no nie wybrałem oryginalnych, no bo po co? Tym bardziej, że oryginalne kufry Triumpha to też robi właśnie Givi, Kappa. Także to są te same, no wiadomo, inne stelaże są, ale jedynie co, to miałem boczne kufry 2 razy 37 litrów i ja sobie tutaj dokupiłem lewy kufer większy 45 litrów, no bo tu jest tłumik i po prostu nie były równe odległości, no wyglądało to trochę dziwnie, dlatego mam prawy 37, lewy mam 45 bodajże i 48 jest ten centralny z tyłu.
Dobra, jeżeli chodzi o wygodę i komfort jazdy, no to dla mnie, mówię dla mnie, bo to jest bardzo subiektywna ocena, każdy ma jakieś, nie wiem, inne preferencje, każdemu się podoba co innego i ktoś może wsiąść na niego i mu się będzie jeździć, nie wiem, niewygodnie, za wysoko, za nisko, za szeroko, nie wiem. Ja mówię, jak jest dla mnie. Dla mnie jest perfekt, naprawdę super. Siedzenie dla mnie jest normalnie bez wad. To oryginalne siedzenie, ja to nic nie robiłem. Jeżdżę na tym wyższym ustawieniu, ponieważ wtedy kolana nie są tak zgięte bardzo. Mi bardzo wygodnie się na nim jeździ. Zrobiłem w tamtym roku, zrobiliśmy z Tomkiem Rumunię. Tam z tego co pamiętam prawie 3000 km. Czy 4000, już nie pamiętam. Są filmy na moim kanale, także zapraszam. I jeździliśmy dziennie, na przykład pierwszy dzień dojazdu był bodajże tam 600 km chyba i ja w ogóle, plecy mnie nie bolą, nogi mnie nie bolą, kolana mnie nie bolą. Ja mogę sobie zrobić przerwę, nie wiem, pół godziny, napić się kawy, mogę wsiadać i jechać dalej. Także siedzenie dla mnie osobiście jest bez wad. Bardzo, bardzo wygodnie mi się na nim jeździ. Pozycja za kierownicą, perfekt. Bardzo lubię takie właśnie pozycje, jak jest szeroka kierownica, jak jest duże koło, dlatego właśnie ta Afryka i ten Triumph to był właśnie, głównie dlatego chciałem taki motocykl, chociaż powiem szczerze, że chyba w Afryce nawet lepiej mi się nim jeździło. Tylko mówię o Afryce Twin tej przed liftingiem, bo teraz po liftingu tam jest koło znów mniejsze. W tej wersji terenowej jest 21 cali, ale w tej wersji Adventure jest tam, nie wiem, 19 czy ile, nie pamiętam. Ja mówię o tej poprzedniej wersji Afryki Twin. Ale wracając do Triumpha. Pozycja za kierownicą super. Ja mam około 100 kg wagi, 186 cm wzrostu. Perfekt. Przejechałem 13 000 km nim i tak jak mówię, no jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, dla mnie żadnych wad. Silnik bardzo mi się podoba ten silnik. 3 cylindry, reakcja na gaz fenomenalna. Odkręcasz manetę, w tej samej sekundzie reaguje. Jest to wygodne, jest to bezpieczne podczas wyprzedzania, czy gdzieś w jakichś sytuacjach, gdzie musicie szybko przyspieszyć. Tego mi właśnie brakowało w Austromie. No tam była 650, wiadomo, dużo mniej koni. Ja jestem ciężki. Jeszcze jak się załadowałem z kuframi, no to właśnie tam ten silnik był troszeczkę za słaby dla mnie. Ten jest dla mnie idealny. Naprawdę można dynamicznie nim jeździć. Wystarczający. Nie wiem, jakbym pewnie jeździł w dwie osoby, kufry załadowane, cały ciężar, no to może już by nie byłoby tak fajnie. W sumie nie jeździłem, no tam raz z żoną gdzieś się przejechałem tak na jeden dzień, ale to w sumie to jeżdżę cały czas sam. Także silnik super. Jedynie co do silnika, no to powiem może później co do wad, bo jedyna rzecz, która mi się trochę nie podoba w tym silniku, to może powiem później. Teraz tak, jeśli chodzi o wady. Wady, nie wady, no nie wiem jak to określić. W każdym razie opowiem Wam, co ja miałem z nim, które można w sumie zaliczyć do wad, no nie wiem. W każdym razie, jak go kupiłem, pojechałem na jazdę próbną i wziąłem go nie chciałem jechać głównymi drogami po równym asfalcie i wziąłem sobie go tam od salonu w takie boczne drogi. Te drogi były trochę dziurawe i pojeździłem sobie nim. Tylko nie był to pierwszy raz, który jeździłem tym modelem, ale dokładnie mówię o tym modelu, o tym moim. Pojeździłem nim tam trochę po tych bocznych drogach, wszystko było ok. Motocykl kupiłem i jadąc do domu wyjechałem na autostradę i zauważyłem, że mi przednie koło, nie wiem jak to określić, no to jakby wiecie, góra-dół, tak mi skakało góra-dół, na kierownicy to czułem, nie? Tak przy 80 było to najbardziej czuć, 70-80 km na godzinę. Wróciłem się do salonu, oni mi powiedzieli, że prawdopodobnie przednia opona jest uszkodzona i oni mi zamówią nową oponę i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Założyliśmy koło całe koło z innego Tigera 900. Przejechałem się, mówię, wszystko jest teraz ok. To mówię, no 100% przednie koło. Oni twierdzą, że opona, dobrze. Zamówili mi oponę, założyliśmy oponę, przejechałem się, ta sama sytuacja. Więc się okazało, że nie była to opona, tylko felga. Nie wiem, jak ten poprzedni właściciel tego nie zauważył, zrobił 1000 km i on podobno nie zauważył tego. Ja to zauważyłem od razu, jak tylko przejechałem się kawałek.
Tylko tak jak mówię, na ładnym asfalcie, po tych dziurawych drogach tego nie zauważyłem, no bo wiadomo. W każdym bądź razie wymienili mi całe koło od razu, fajnie się zachowali, bo mi dali całe koło z oponą, oni tamto koło wzięli, tamtą felgę wzięli i mieli reklamować w Triumfie. Także to była jedna taka wada, nie wada, no nie wiem, no uszkodzona felga. Nie wiem, czy od samego początku, czy po prostu być może ten poprzedni właściciel gdzieś ją uszkodził delikatnie i nie wiem. Druga rzecz, kluczyk. Też jest na kanale tam krótki filmik. Nie wiem, co się stało, po prostu odpaliłem go raz rano, jak jechałem do pracy, przekręciłem kluczyk, zajechałem pod firmę i chciałem go zgasić, przekręciłem kluczyk i wyciągłem go do góry bez w ogóle wysiłku, nie słyszałem, żeby coś pękło, nic i po prostu złamał się i cały ten klucz został w środku w stacyjce, ja miałem tylko tą górną część. Także to druga sprawa, nie mam pojęcia, co się stało, byłem w Triumfie w Krakowie, wyciągnęli stacyjkę, zawieźli do jakiegoś tam specjalisty, wyciągnął mi ten kluczyk, dorobił mi nowy, także wszystko jest ok. Sprawdzał podobno, nie wie czemu tak się stało, że wszystko jest ok ze stacyjką. Nie mam pojęcia, czy ja go gdzieś wcześniej uszkodziłem, skrzywiłem, być może był gdzieś pęknięty, być może wada fabryczna, nie wiem. W każdym bądź razie to była ta druga sytuacja. Co do wad, no nie wiem, no szyba oryginalna na przykład, ale to w większości motocykli tak jest, że jest trochę niska. I ja myślałem, że sobie dokupię deflektor, ale tutaj kupił ten poprzedni właściciel, czyli oryginalną szybę też mam, ale tu jest ta szyba Puiga, wysoka i ona jest już bardzo dobra, bo jeżeli chodzi o wiatr, no to w ogóle mi nie wieje w kask. Jak dam na najniższą pozycję, no to rzeczywiście trochę czuję u góry, ale jak dam na samą górę, no to jest super. Także powiedzmy, że ten oryginalna szyba jest trochę za niska, jak na mój wzrost. Taka, no, można powiedzieć, że jest to, nie wiem, wada, nie wada, no, ciężko określić. Myślę, że to zależy od tego, jaki kto jest wysoki i tak dalej. Co tu dokupiłem? To kupiłem te boczne deflektory jeszcze, bo tutaj takie zawirowania boczne były przy tej szybie. U góry fajnie chroniła, ale na boki były dziwne jakieś takie zawirowania, ale to dopiero będę testował, bo to w sumie założyłem teraz niedawno. Co jeszcze? Aha, gorące powietrze z silnika. To jest temat dosyć znany w Tigerach, w szczególności w tym przedliftingu. Tu podobno poprawili tą sytuację, nie wiem. W każdym razie, jak jeżdżę w motocyklowych ciuchach, wiadomo, powinno się tak jeździć zawsze, to tego nie czuję, ale jak czasem mi się tam gdzieś zdarzy, że muszę skoczyć szybko, nie wiem, do sklepu, czy gdzieś blisko gdzieś i wsiadam w normalnych ciuchach, chociaż wiadomo, nie powinno się tego robić, ale wtedy na kolanach czuję strasznie gorące powietrze i aż parzy. Bo tutaj akurat tu akurat wychodzi gorące powietrze z wentylatorów z chłodnicy. Także to jest wada. Wiem, że w tym modelu wcześniejszym było to jeszcze bardziej zauważalne. Podobno to poprawili, no nie wiem. Ale tak jak mówię, w każdym razie jak jadę w ciuchach motocyklowych, w ogóle tego nie odczuwam. W ogóle. Co jeszcze? Aha, USB-C. No tak, ta ładowarka, nie wiem, słyszałem, że to dosyć częsty problem. Te USB-C po prostu raz łączy, raz nie łączy. Kable zmieniałem. Jest to takie trochę, powiedzmy, że nie działa to perfekcyjnie. Czasem mi jadę i gdzieś jedziemy właśnie na nierównościach, to mi przestaje ładować i to mnie strasznie denerwuje. Co do jeszcze takich wad, nie wad, no nie wiem, nawigacja na przykład ta, co jest, bo tu możecie, jak mówię, podpniecie sobie telefon do motocykla, to możecie sobie przez nawigację, przez aplikację Triumfa na tym TFT wyświetlaczu wyświetlać sobie tam, pokazuje Ci tylko strzałki w prawo, w lewo, jedź prosto, jest to taka prosta nawigacja, ale kompletnie z tego nie korzystam, działa to słabo, nie polecam, nie wiem, zresztą nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle z tego korzysta, w ogóle zacina się, myśli długo, także ta nawigacja jest tylko tak, jest, bo jest, ale nie działa w ogóle. Quick Shifter działa fenomenalnie, jak mu odkręcimy manetę i ciągniemy w przód, jest super, ale jak jedziemy ze stałą prędkością i wrzucicie mu bieg wyższy, to czasem jest tak właśnie, że on tak się troszeczkę zastanowi, ale tak mówię, przy takich prędkościach stałych, nie wiem czemu tak jest, wada nie wada, no ale na przykład jeżeli mu odkręcacie manetę, bo tak głównie do tego ten quick shifter służy, nie? Przy rozpędzaniu motocykla, no to działa perfekcyjnie. Ale jak jadę ze stałą prędkością i wrzucę mu na wyższy bieg, no to rzeczywiście czasem się zdarzy, że jest takie przymulenie przez chwilkę, tak go troszeczkę zdłowi i trwa to trochę długo, nie? Także
Także w sumie to takie wady, no nie wiem, no takie wady, nie wady. Tak jak mówię, no miałem te 2 przygody z oponą, z tym kluczykiem, ale poza tym ja osobiście dla mnie nie widzę na razie wad. Na razie. No, przejechałem 13 000 km w jeden sezon w tamtym roku i na razie jest wszystko ok. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Zrobię pewnie też, nie wiem, z 10, 12, 13, zobaczymy. Zobaczymy po tym sezonie, może nagram w przyszłym roku następny film, jak się teraz sprawował. Teraz tak, serwis. Jeśli chodzi o serwis, no to tak, pierwszy serwis po 1000 km to ja nie robiłem, bo go wtedy kupowałem, więc oni mi go zrobili w cenie, tak jakby. Pierwszy serwis po 10 000 robiłem. Zapłaciłem, nie pamiętam, 1400-1500 zł chyba, może 1600 zł, robiłem go w Krakowie. A poza tym, no na razie żadnych kosztów, no nic, wiadomo, poza akcesoriami, które domówiłem, no to ja tu nic się nie działo, nic nie kupowałem, opony zmieniłem, bo były już zużyte, tu mam te Pirelli STR-y teraz. Tą tylną już będę niedługo zmieniał, bo ja na tej tylnej jeszcze jeździłem w tym Suzuki poprzednim. Przednia jest nówka, no bo Suzuki miało mniejsze koło, ten ma 21 cali, więc przednia jest nowa. Tylna już ma trochę przejechane, ale poza tym, no to nic. No, co ja mogę powiedzieć? Aha, spalanie, 20 litrów zbiornik. Na autostradzie, jak jechaliśmy do Rumunii, to rzeczywiście jak załadujemy kufry, jest duży ciężar, to spala dużo. Spala dużo, a jak przekroczycie 130 przy autostradzie jeszcze wiatr, no to spala dużo i myślę, że powyżej 7 litrów nawet spali, albo i więcej, zależy jak jedziecie. Ale jeżdżąc nim już po drogach lokalnych, to mi spalał 5,2, 5,1. Tylko tak jak mówię, no ja nie jeżdżę oszczędnie, lubię sobie tam przycisnąć trochę. Spokojnie by szedł poniżej 5, gdyby spokojnie jeździł nim. I ja mówię tak, ja miałem spalanie 5,1, 5,2, jadąc z kuframi załadowane codziennie, bo jeździliśmy z miejsca na miejsce, spaliśmy w każdy dzień gdzie indziej. Także myślę, że nie jest to zły wynik. A poza tym, no to tyle, no bo ja nic innego, innych żadnych kosztów na razie nie ponosiłem. Jeśli chodzi o podsumowanie, to tak, z pewnością kupiłbym go ponownie. Na razie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo wygodnie mi się nim jeździ. Silnik jest, jak dla mnie, super wystarczający i nic tu mi nie trzeba więcej. Wygodny. Jeździ się na nim po prostu tak, jakbym, nie wiem, jakby to był mój motocykl od lat. Zresztą, jak jechaliśmy czasami się gdzieś przejechać, to dawałem go właśnie kolegom i wsiadali na niego i każdy mówił to samo, że wsiada na niego i jemu się wydaje, że jakby ten motocykl sam jechał, jakby już to był jego przez ileś tam przez jakiś dłuższy czas, także jeździ się z nim bardzo wygodnie. No wiadomo, to jest elektroniki pełno, ona Cię pilnuje ze wszystkich stron, wiadoma sprawa, ale jest wyważony, wygodny do jazdy, pozycja za kierownicą super. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, przynajmniej na razie, tak jak mówię, i kupiłbym go ponownie. Dla mnie praktycznie bez wad. Jedynie co, do tych wad jeszcze, co bym może wcześniej, co mówiłem, tu jest silnik, odgłos tego silnika jest taki trochę dziwny, no nie? On ma taki, nie wiem, jak na postoju czy coś, no ma takie, tak wyje dziwnie, nie? To jest trochę takie nieprzyjemne. Tłumik bardzo fajny, ten oryginalny, ale chyba zmienię na jakiś troszeczkę, jakiś inny, nie wiem, sportowy. Zobaczę jeszcze. Ale poza tym jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że będzie mi służył długo. Zobaczymy. W każdym bądź razie to jest moja opinia subiektywna, to jest moja opinia o tym motocyklu. Motocykl jest pode mnie dobrany według mnie idealnie i mi bardzo, bardzo to odpowiada. Lubię sobie jeździć po asfalcie, głównie po asfalcie, ale lubię sobie również zjechać w jakiś lekki shooter i właśnie takiego motocykla szukałem, żeby był bardzo uniwersalny, żebym mógł sobie pojechać gdzie będę chciał, żeby mnie nic nie ograniczało, że jak będę chciał, ściągam kufry, wezmę sobie plecak i jadę gdzieś poskakać po krzakach trochę. Wiadomo, ja tam nie jestem jakimś, nie mam zbyt dużych umiejętności w terenie, ale mogę nim pojechać, nie? A ograniczając się do tylko motocykli takich asfaltowych, no okej, ktoś tak lubi i ja rozumiem, nie? Ale ja uważam, że jak miałem wydawać dosyć dużą kwotę, bo jakby nie było, nie są to tanie sprzęty,
to chciałem mieć bardzo uniwersalny sprzęt do wszystkiego i ten jak na razie spełnia moje wszystkie wymogi. Jestem bardzo zadowolony, szczerze polecam. Po tych 13 000 kilometrów, po jednym roku użytkowania, nie wiem co się będzie działo dalej, zobaczymy, ale jak na razie do tego momentu super maszyna. Dziękuję za oglądanie. Jeśli komuś się to podobało, to może dać łapę w górę. To jest mój debiut przed kamerą. Trochę się stresowałem, nie wiem w ogóle czy ten film wrzucę. To się okaże dopiero jak go wrzucę na komputer i zacznę to oglądać jak to wygląda. W każdym bądź razie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć.